Jak powiem wam, że to jest PC, to nie jeden z was puknie się w czoło. A jednak. Cześć, dzisiaj wam udowodnię, że smartfon może robić za PC-ta. Do przeglądania internetu, oglądania filmów, pracy biurowej i jeszcze do jednej rzeczy dosyć istotnej, ale o tym będzie oddzielny odcinek, bo to grubsza sprawa. Dobrze. Do tego będziemy potrzebować switcha. USB-C, gdzie mamy w tym switchu wyjścia USB, żeby klawiaturę, mysz podpiąć, HDMI, ale wiecie, że ja takiego mam switcha, bo był o tym odcinek, że kupiłem takiego switcha do swojego Chromebooka, żeby podpinać pod to monitor. Bo tam jest wszystko w USB-C. Więc tak samo podpinamy telefon. Wpinamy do tego switcha, do którego mam podpięty monitor, zasilanie i klawiaturę, mysz. I wtedy nam automatycznie już na monitorze wykryje, telefon nam wykryje, że jest podpięty ten switch i wyświetli obraz na monitorze. A jakby tego nie zrobiło, to na przykład w Samsungach jest taka funkcja DeX, którą trzeba ikonkę wcisnąć, tak jak włączamy Bluetooth, te inne sprawy, ale w moim przypadku mojego telefonu to automatycznie jest to wykrywane i możemy przeglądać internet, oglądać filmy i pracować. Tak, mamy jakieś tam programy na przykład typu dokumenty Google'a, czy mobilne Office Microsoftu na przykład, czy inne jakieś tam programy, z których korzystamy. I proste graficzne też, które są na telefony, możemy w ten sposób wygodnie na dużym ekranie korzystać. I teraz tak króciutko podsumujmy. Widzieliście, jak to działa, jak to funkcjonuje. Celem tego odcinka było wam pokazanie, że można w ten sposób korzystać ze smartfona. Część osób z tego skorzysta, bo myślę, że to jest fajna alternatywa, gdzie
Na przykład stacjonarnie sobie korzystamy z komputera, mamy staruszka już, a tylko internet czasami przejrzymy, takie rzeczy zrobimy na przykład w podróży, na przykład zamiast laptopa, bo można oddzielny monitor sobie dokupić, klawiaturę, mysz, a na przykład kupić sobie lepszy telefon. Zamiast telefon i laptop. To jest takie gdybanie moje, wiadomo, że to zaraz się znajdą tacy, co powiedzą, że to nie ma sensu, bo laptop mocniejszy, etc., etc. Zostawmy to na boku. Tu chodzi ogólnie o kilka takich, w ten sposób, o taki pomysł. Co jest istotne jeszcze? Nie potrzebujemy takiego huba w większości przypadków przy telefonach, tylko USB-C, HDMI, kabel, tylko trzeba sprawdzić wtedy, czy jest to obsługiwane w ten sposób. Tak. I wtedy podpinamy i tylko z tym, że potrzebujemy klawiaturę i mysz Bluetooth. Tak, bo taka przeciwdeka posiada w sobie i on obsługuje kabel, trzeba zobaczyć, czy będzie wspierana ta technologia. I co jest ważne, w większości telefonów prawdopodobnie to jest automatycznie wychwytywane, bo u mnie wychwytuje to automatycznie. Z tym, że jakby to nie wychwytywało automatycznie, jest coś takiego w Samsungach jak DeX, ikonka, funkcja, to włączamy tak jak Bluetooth, Wi-Fi, inne rzeczy w ten sposób. Klikamy, załączamy tą funkcję i to działa, funkcjonuje. Nie ma z tym problemu. Ja do pierwszy raz musiałem to załączyć, ale możliwe, że właśnie do pierwszy raz to załączyli, się sparowało i wykryło i jest teraz ok. Działa, najważniejsze. Dobrze, został jeszcze aspekt jeden dosyć istotny. Jak podepniemy taki telefon w ten sposób, będziemy z tego korzystać, podejrzewam, że może się bardziej troszeczkę nagrzewać temperaturę. Więcej obraz wyświetla to niekoniecznie oczywiście, ale może tak być. Więc na przykład warto wtedy z takiego case'a na przykład wyciągnąć ten telefon, jak zobaczyć, że się robi gorący, ciepły, żeby go nie izolować. Ale jeszcze są inne rozwiązania. Są specjalne chłodzenia, które możemy założyć. Chodzi o te między innymi, co jest dla graczy, takie proponowane zestawy, że się zakłada z telefonami. Czy oddzielnie można dokupić, żeby chłodzić. Po prostu większa powierzchnia jest tu do telefonu, która odprowadza lepiej ciepło. Więc dla chcącego nic trudnego. Tak wspominam, żeby też było to powiedziane. Dobrze. W tym momencie zakończę ten odcinek, bo tu już nie ma sensu, bo tym odcinkiem chciałem po prostu wam pokazać, że coś takiego jest możliwe w tych czasach. Więc na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, co ty o tym sądzisz.